Robimy dzisiaj prostą, tradycyjną karpatkę. Pytaliście mnie ostatnio o właśnie ten przepis. No i właśnie zauważyłam, że na moim blogu go nie ma. Mam tylko truskawkową, a to jest trochę inna. Zapraszam Was na przepis. Będzie idealne na niedzielę do kawy. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od roztopienia masła 130 g w rondelku razem z 1 szklanką wody. U mnie szklanka zawsze ma 250 ml. Czekamy, aż masło się roztopi, a woda zagotuje. Masło się roztopiło, woda zagotowała. Możemy wyłączyć gaz i dosypać 1 szklankę mąki pszennej. Mieszamy energicznie, aż się wszystko razem połączy, mąka się zaparzy i zrobi się gładka, gęsta masa. Masę przełożę sobie zaraz do miski i wystudzę całkowicie. W misce po prostu szybciej wystygnie. 450 ml mleka wlewam do rondelka. W reszcie mleka będę rozpuszczać budyniowy proszek. Dodaję do mleka jeszcze 3/4 szklanki cukru i ekstrakt z wanilii. Może być również cukier waniliowy, jeśli nie macie ekstraktu. Mieszamy, żeby cukier się rozpuścił i zagotowujemy. Pozostałe 200 ml mleka przelewam sobie do pojemnika. Dodaję 2 budyniowe proszki. Mam budyń śmietankowy, każdy po 60 g. To jest budyń już z cukrem. Dodaję jeszcze 3 łyżki mąki pszennej. Mieszam dokładnie i jak mi się mleko zagotuje, to wleję do mleka i ugotuję gęsty budyń. Mleko się zagotowało, możemy wlać naszą mieszankę budyniową i gotujemy gęsty budyń, cały czas mieszając. Jeszcze chwilkę, aż zaczną pojawiać się bąbelki. Wtedy budyń wyłączamy i studzimy. Ugotowany budyń przekładam na talerz, przykrywam folią spożywczą i zostawiam do całkowitego wystygnięcia. Masa na ciasto już mi wystygła. Dodaję do niej 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i zaczynam miksować, dodając jednocześnie po 1 jajku. Mam tych jajek 5. I cały czas miksuję, aż powstanie mi gładka masa. I gotowe. Masę musimy podzielić na 2 części. Jedną część przekładam sobie do blaszki, którą wyłożyłam na spodzie papierem do pieczenia i rozciągam masę na papierze, cienką warstwę. Jeśli za bardzo masa lepi się Wam do szpatułki, wystarczy, że ją zmoczycie wodą. Blaszkę mam o wymiarach 35 na 25 cm. Blaszkę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni góra-dół i pieczemy 20 minut. Pierwszy placek upieczony. Zobaczcie, jakie się nam zrobiły Karpaty na naszej blaszce. Delikatnie wyjmuję ciasto z blaszki.
I do tej samej robię w ten sam sposób drugą część masy. Również na papierze rozciągam ciasto. Piekę tak samo przez 20 minut w temperaturze 200 stopni. Oba placki już mam upieczone. Musimy je teraz wystudzić. Jak wystygną, to robimy masę dalej. Mam tutaj miękkie masło 300 gramów. Ucieram. I do utartego masła będę dodawać całkowicie przestudzony budyń po łyżce. Cały czas miksując, aż mi się wszystko porządnie rozetrze i będzie gładka, fajna masa. W trakcie zbiorę jeszcze całe masło z brzegów, żeby wszystko równo się wymieszało. I gotowe, możemy przekładać na pierwszy placek. Oczywiście zabrałam papier. Przekładamy całą masę. Rozciągamy ją po całym cieście i zakładamy drugi płat ciasta. Oczywiście pamiętajcie, żeby papier zabrać z ciasta, on bez problemu odchodzi. Dociskamy i schładzamy chociaż godzinę w lodówce. Po tym czasie możemy już jeść. Ciasto już zaczyna mięknąć. Wystarczy jeszcze po wierzchu posypać cukrem, pudrem i można kroić. Lubicie karpatkę? Bo ja bardzo. Zapomniałam już o niej, dawno nie robiłam. Za dużo tych przepisów u mnie. Ale z przyjemnością wracam do tego przepisu. Moi domownicy wszyscy jedzą bez wyjątków. Polecam Wam również.